Cześć, jak pamiętacie, nazywam się Rafał. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem zleconym nam przez naszego klienta. Będziemy sprawdzać złącze obrotowe z amerykańskiego swivel od obrotu. Co ta część czyni? Posłużę się tutaj przykładem trochę prostszego rozwiązania. Jest to element, który pozwala nam doprowadzić dwie rurki doprowadzające wodę pod wysokim ciśnieniem do tego urządzenia i przy dwóch podłączonych rurkach możemy dokonać obrotu. Czyli transportujemy wodę pod wysokim ciśnieniem, jednocześnie mogąc obracać ten element. Czym różni się to od tego? Ano tym, że tu mamy jedną oś obrotu, natomiast w tym egzemplarzu mamy jedną i drugą. Dzięki temu możemy dokonać złożonego ruchu, tak zwanego systemu nożycowego, który możemy za chwilę pokazać na maszynie i przetransportować wodę pod wysokim ciśnieniem z pompy bezpośrednio do głowicy, zachowując zwarty, kompaktowy układ wysokiego ciśnienia, który oprócz tego, że może skomplikowanie wygląda, to niesie ze sobą jeszcze wiele przydatnych cech. To, co trzymam w ręku, to jest najnowszy projekt tego złącza. Ono przeszło pewną drogę przez pierwszą, drugą i obecną generację. Cały czas z każdą kolejną były poprawiane wady czy niedoskonałości, które pojawiały się, były zgłaszane przez użytkowników. Doszliśmy do etapu, w którym te złącza są naprawdę wytrzymałe i w momencie, kiedy tylko pojawia się wyciek i zauważymy go oraz go usuniemy, to możemy przedłużyć ich żywotność i korzystać z nich przez wiele, bądź nawet wiele set godzin pracy naszego urządzenia. Zanim rozbierzemy ten element, bo takie przed nami dzisiaj zadanie, musimy sprawdzić, co mu dolega, czyli założymy ten komponent wysłany do nas przez klienta w miejsce na naszej maszynie demo. Uruchomimy test pompy po to, żeby zlokalizować potencjalne wycieki, nieprawidłowości i dopiero zabierzemy się za próbę ich wyeliminowania. Natomiast kilka słów więcej na temat samego układu. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to system, który po prostu komplikuje maszynę, wprowadza więcej kosztów, który jakby utrudnia pracę i naraża nas na same problemy. To oczywiście mija się zupełnie z prawdą i za tym rozwiązaniem stoi wiele zalet. Oprócz tego, że mamy trochę mniejszą kubaturę tej maszyny, to jest to najmniej istotna z tych wszystkich cech. Myślę, że to taka cecha, która jest tylko dodatkowym atrybutem do pierwotnych założeń. Pierwotne założenia tego układu, zwanego układem nożycowym, który, tak jak widzicie, zawiera nożyce oraz rurki i te złącza obrotowe, którymi się będziemy dzisiaj zajmować. Przesłanką do powstania tego systemu i do tego, aby był rozwijany, ulepszany i cały czas obecny w maszynach OMAX i tak naprawdę z wiedzy, którą posiadam, to tylko w maszynach OMAX jest tak złożony ten układ nożycowy. Przesłanką zatem było przede wszystkim bezpieczeństwo plus przeniesienie mocy hydraulicznej na głowicę tnącą. Jeżeli porównamy to rozwiązanie z innymi bardzo popularnymi, dostępnymi u innych producentów rozwiązaniami, którym jest najczęściej tak zwany BAT, wędka i pewnie ma to jeszcze wiele innych nazw. Głównie chodzi o to, że ten system jest alternatywą dla systemu takiej długiej rurki, którą możecie zauważyć na jednej z naszych innych maszyn, czyli zastępuje po prostu jedną długą, giętką rurkę, która prowadzi wodę bezpośrednio z pompy do głowicy. Ten na pierwszy rzut oka złożony system pozwala nam na zachowanie dwóch rzeczy. Przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa, ponieważ przy załadunku materiału, przy obsłudze urządzenia nic nad głową nie obraca się, co transportuje wodę pod wysokim ciśnieniem. Drugi aspekt jest taki, że możemy użyć rurek o większej średnicy. Większa średnica, większa ilość wody, sprawniejsze przeniesienie mocy hydraulicznej na głowicę. I to jest aspekt, myślę, że o którym nikt nie myśli, bo my używamy tutaj rurek 3/8 cala. W rozwiązaniu, o którym wspomniałem, czyli o tak zwanej wędce, tam jest rurka o wiele cieńsza, to jest 1/4 cala, więc siłą rzeczy wody fizycznie będzie dostarczane mniej na minutę przez rurkę o mniejszej średnicy wewnętrznej. Kolejny aspekt jest taki, że jeżeli mamy, i to będą odczuwać użytkownicy większych modeli, bo im większą mamy maszynę, tym ta wędka musi być dłuższa. I w momencie, kiedy zawodzi ta rurka, każdy element w którymś momencie może zawieść, transport takiej rurki to ogromny koszt, długie oczekiwanie, bo to musi być element dostarczony w całości. W sytuacji, kiedy mamy nożyce, możemy te rurki, które są wykonane w krótszych odcinkach, dostarczyć szybciej, taniej, no i przede wszystkim łatwiej jest też wymieniać takie komponenty.
pierwszy mamy sprawdzony. Tak jak widzicie, w zależności od wykonania, one w różnych miejscach maszyny mogą się znaleźć, więc ten będziemy sprawdzać w tym połączeniu. No i sprawdzimy, czy na tym też są jakieś wycieki i co możemy z tym fantem dalej zrobić. Przetestowaliśmy nasze złącza obrotowe. W obu przypadkach, czyli oba te komponenty, wykazały wyciek w tym samym miejscu, dokładnie przez ten otwór kontrolny. Na tym schemacie możemy zobaczyć, że woda przez ten otwór może wydostać się, kiedy nieszczelne jest to połączenie. Jeżeli spojrzymy sobie tutaj, to połączenie tworzy ten element, ten korpus i to uszczelnienie pomiędzy. Co może zawieść? Oczywiście może zawieść uszczelnienie. Możemy mieć uszkodzony jeden lub drugi element i za chwilę sprawdzimy, co jest w tym wypadku przyczyną. Jesteśmy już po całej operacji, nasze przypuszczenia się potwierdziły, winne były w jednym i w drugim przypadku wadliwe uszczelki uszkodzone. Po ich wymianie i przetestowaniu komponenty są sprawne, gotowe do użycia. Tak naprawdę możecie wykonać taką naprawę sami, nie bójcie się jej. Jak to zrobić krok po kroku, znajdziecie w instrukcji dostępnej na stronie producenta. Support omax.com. Wszystkich właścicieli maszyn zachęcamy do tego, żeby się tam zarejestrować, używać. To jest duża skarbnica wiedzy. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku.